wypłaty? Gdzie wypłaty? Proszę państwa, apeluję o spokój. Spokój? Chcemy nasze pensje! Ale niestety huta ma przejściowe problemy. A, od pół roku! Chcemy nasze pieniądze! No niestety, ale musicie państwo poczekać. Oszust! Złodziej! Oszust! Oszust! Dawaj nasze pieniądze! Oszust! Razem! Dziś w odcinku Adrian postanawia wyrównać rachunki z gangsterem Ryżym. Właściciel konkurencyjnego Lombardu, Korynt, chce zakończyć konflikt z Kazimierzem. Przyszedłem zakopać topór wojenny. W takiej sytuacji powinniśmy się wspierać. Policjant Darek wyjawia nowe fakty w sprawie eksplozji w magazynie. Auto było trefne. Kradzione w Niemczech. Ale jak to jest możliwe? Kazimierz dowiaduje się o lewych interesach Adriana i Ryżego. Czy się zwariował? Ciszej, no. To głupota. Jak mogłeś wymyślić, żeby szkodzić Koryntowi wybijaniem szyb i porzucaniem lewych fantów? Właściciel huty oszukuje swoich pracowników. Ludzie, ale mówiłem wam przecież, że nie ma pieniędzy. Przecież dostał pan pieniądze. No niby skąd? Siemano. Adrian postanowił spotkać się z miejskim gangsterem Ryżym. Był przekonany, że to on stoi za wybuchem w firmowym magazynie i chciał wyrównać rachunki. Chodź tu, śmieciu! To cię boję, o co ci chodzi? Spowodowałeś wybuch, śmieciu. Co? Masz jakiś dowód na to? Dobrze, że już to ty! Dobra, zostawcie go. O co ci chodzi? Jeszcze cię przytnę, łajzo. Tobie myślisz, że ciebie boję, co? Myślisz, że ciebie boję? Zobaczysz, Jeszcze mi telefon rozjeb... Przyjdę bardzo ponownie. Lepiej się nie pokazuj sam na mieście. Dzięki. Won! Ryży dostał w mazak, ale należało mu się. W sportowej walce pokonał tych jego leszczy, ale ulica rządzi się innymi prawami. W domu Kazimierza i Beaty z samego rana niespodziewanie pojawił się właściciel konkurencyjnego Lombardu, Maciej Korynt. Dzień dobry. To pan? A co pan tutaj robi? Słyszałem, co się stało. Wcale mnie to nie dziwi. No, panie Kazimierzu, właśnie tak pomyślałem, że pewnie podejrzewa pan mnie. No, a któż by inny? Wie pan, nie musimy się lubić. Możemy konkurować, nawet powinniśmy. I to tyle. Szczerze państwu współczuję, dlatego mam coś dla pana i kwiaty dla pięknej małżonki. Zabieraj mi pan to. Przyszedłem zakopać topór wojenny. W takiej sytuacji powinniśmy się wspierać. Bujać to las, a nie nas. Nie wierzyłem w żadne jego słowo. Ale nie chciałem robić afery. Miałem nadzieję, że złapię go na jakimś wykroku. Śmiało, proszę, niech pan się częstuje. Dziękuję, jestem po śniadaniu. Pięknie urządzony dom. Dziękujemy. Czuć rękę perfekcyjnej gospodyni. Do rzeczy, co pana do nas sprowadza? Nic. Po prostu powinniśmy być solidarni w tych trudnych czasach. No, to prawda. Jeszcze nie wiadomo, co nas dalej czeka. Dlatego deklaruję pomoc. No, jak miło z pana strony. Oczywiście w jakiejkolwiek formie. Nawet finansową. Dziękujemy, ale nie skorzystamy. No, przypuszczam, że straty są ogromne. Byliśmy ubezpieczeni, mąż dobrze prowadzi biznes. Nie wątpię. Ale wie pani, najgorsze są straty wizerunkowe. Pewnych rzeczy nie da się odbudować. Rozumiem, do czego pan zmierza, panie Korynt, ale nie zamierzam sprzedawać interesu. Jedną rękę wyciągał na zgodę, a drugą chciał zagarniać majątek.
Taki to bezczelny typ z tego Korynta. Patrycja, nowa pracownica, nie dostała jeszcze kluczy do lombardu. Czekała na Adriana przed wejściem. Sorry, coś mi wypadło. Jesus, co ci się stało? Powiedzmy, siła złego na jednego. Ktoś cię pobił. No, można tak powiedzieć, ale jeszcze im się odwdzięczę. Komu? Nieważne, no komu. No ale zadzwoniłeś na policję. Nie zadzwoniłem i nie zamierzam. No ale takich spraw nie można zostawiać. Akurat te trzeba, rozumiesz? Zapraszam. Młoda przyszła trochę za wcześnie i lekko zmarzła. Ale ciekawe, czy w innych kwestiach jest taka nadgorliwa. Cholera, no nie mogę zatamować. No, No i po co było ruszać? nie mów tyle. Musiałam zdezynfekować. No No, nie. jeszcze byś dostał jakiegoś zakażenia czy coś. Nie mów. No daj spokój. No. Na mnie to się goi jak na psie. Powinieneś iść do lekarza. Strata czasu. No a jak trzeba będzie szyć, no, pokaż to. No, ej, będę miał bliznę najwyżej, tak? Tak, ja wiem, że blizny są fajne na facetach, ale klientów to odstrasza. A ciebie? No co? Nie. Ale nie do twarzy ci w czerwonym. Ale tobie do twarzy. No czerwone usta, paznokcie. U stóp też masz czerwony kolor? Pewnie. Hej, myślałam, że jesteś twardy. Jestem. Dzień dobry. Cześć, tatuś. A tobie co znowu się stało? Nic. Ojciec przyszedł w najmniej odpowiednim momencie i musiałem trochę lawirować. Przecież nie mogłem mu powiedzieć o spięciu z Ryżym. To jest nasza nowa pracownica. Dzień dobry, Patrycja. To jest właściciel tego biznesu, a ja jestem kierownikiem, jak już wiesz. Barski, miło mi. Dzień dobry. To ja może obsłużę klienta. No, to dobry pomysł jest. Dzień dobry. Dobry. Dobra, co? Ty mi lepiej powiedz, kto cię tak urządził, co? Tatuś, no szedłem i dostałem. Tak po prostu? Ty? Jeden strzał? No było więcej, dlatego poległem. A za co? Kasę chcieli, ale nie dałem. No, Adek, to może być dalszy ciąg. Wybuch, pobicie. Ktoś chce nas zastraszyć. nie, to jakieś gamonie były. Inaczej by do tego podeszli. A mnie się widzi, że to ktoś od Korynta. Nie, no to dlaczego? Korynt był u nas w domu. Kiedy? Dzisiaj rano, przed 8. Ty se to wyobrażasz? O proszę. I co chciał? No niby na zgodę. No nie bezczelny typek? No. Dziwne. Naprawdę dziwne. Dziwne? No, dziwne. A ja widzę, że się to wszystko układa w całość. Nie rozumiem. No taka taktyka. Jedną rękę wyciąga na zgodę, a drugą bije. Drań jeden. Może coś w tym jest. No ta, dobrą kawę robi? Tatuś, bardzo dobrą. Prima sorcik. A jaka pijanka. Dla mnie wszystko było jasne. To ludzie Korynta obili mi syna. No bo kto inny? Byłem pewien, że zaczyna się kolejna biznesowa wojna. Proszę bardzo, to będzie 350 zł. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zostawić trochę takiego towaru. Moja babcia takie miała. Kolekcjonuje pan? No poniekąd. Mam tego więcej w samochodzie. Wie pani co, jestem właścicielem huty, która produkuje takie rzeczy. I co? Biznes nie idzie? Wie pan, no, mam takie przejściowe, chwilowe kłopoty. Po prostu klient padł i no wie pan, jak to jest, nie? No to się zdarza w biznesie. No i dlatego przyszedłem zostawić, bo potrzebuję trochę pieniędzy na wypłaty dla ludzi. Ale my tego od pana nie kupimy. Nie, ale pozastaw chociaż troszkę, chociaż część. Po prostu potrzebuję na szybko trochę pieniędzy, żeby na wypłaty mieć dla ludzi, nie? Rozumiem. Ale spokojnie, będę miał na bieżąco wpływy, także dam radę, no. No to jak? Ludziom trzeba pomóc. No dobra. To niech pan pokaże, co pan tam ma. Dzięki, to ja do samochodu i po resztę. Dziękuję. Adek, pomóż panu. Wiedziałem, jak to jest. Firmy plajtują i robi się efekt domina. Postanowiłem pomóc temu facetowi. Przedsiębiorcy muszą się wspierać. Może kiedyś ja też będę potrzebował, żeby ktoś wyciągnął do mnie rękę.
5000, proszę. Dziękuję w imieniu pracowników. Powodzenia, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Sporo tego towaru, trzeba to jakoś upchnąć w magazynie. No albo do tego dużego można wywieźć, nie? Nie, znowu się coś tam stanie. Tam bez przerwy się ktoś kręci. Musiałem wynająć dodatkową ochronę. Tatuś, a po co ty właściwie przyjechałeś? Przecież radzimy sobie. Dzwonili z policji, chcą pogadać. Myślałem, że ojciec tak po prostu zrobił nalot. Nic wcześniej nie mówił o wizycie policji. No myślałem, że psy coś zwęszyły. W Lombardzie pojawił się Darek. Podczas śledztwa policjanci ustalili nowe fakty w sprawie eksplozji w magazynie. Było zwarcie instalacji elektrycznej. Co? Chce mi pan powiedzieć, że dlatego doszło do wybuchu? Pośrednio. Znaczy samochód miał nieszczelną instalację gazową. No i doszło do zapłonu. Czyli to nie była bomba? Raczej nie. Wie pan co? Nie wierzę w takie przypadki. Ja też nie. To znaczy, według mnie ktoś po prostu pomagał przy tej awarii. No ale jak? Ktoś majstrował przy samochodzie. A wiecie kto? Ustalamy to. Chociaż muszę przyznać, że teraz po wybuchu jest to niezwykle ciężkie. A dodatkowo w tym momencie mamy trochę inny problem. Jaki? Auto było trefne. Kradzione w Niemczech. Co? Ale jak to jest możliwe? No zawsze sprawdzamy papiery. I były podrabiane. A w dodatku dosyć nieudolnie. Niech to szlak. Wie pan, ja tego auta akurat nie przyjmowałem, no. No i co teraz? Szukamy faceta, który zastawiał samochód. No, chociaż tyle. Tak, tylko że to też okazało się niemożliwe. A dlaczego? Bo dokumenty, którymi się posługiwał, też były podrabiane. Ale ja z nim rozmawiałem jeszcze w dniu wybuchu. Właśnie. Troszkę podejrzane, prawda? Brał pan coś już od niego wcześniej? No skąd? Pierwszy raz widziałem faceta na oczy. I tak to muszę sprawdzić, więc będę potrzebował faktur i dokumentów zastawnych. I da pan znać księgowej, żeby wszystko mi przygotowała. No a co, nie wierzy mi pan? Taka praca. Dobra. I znowu wiatr w oczy. Byliśmy stratni, a na dodatek prześwietlani przez gliniarzy. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym możemy pomóc? Chciałabym to sprzedać. Znowu kryształy. Wie pani co? Nie przyjmiemy tego. Przykro mi bardzo. Ale dlaczego? No przecież chyba od tego jest Lombard. Spóźniła się pani. No jak to? Zaraz pani coś pokaże. Klientka nie mogła wiedzieć, że przyniosła ten sam towar, co tamten gościu. Ale kto pierwszy, ten lepszy. Sorry, Gregory. Mamy tego pół magazynu. To od nas z Krysztaleksu. No tak. No to tych parę sztuk ode mnie nie zrobi pan różnicy. A właśnie, że zrobi. No, bo zostaniemy z taką ilością tego towaru, że ciężko mi będzie wyjść na swoje. No Chryste, no to co ja teraz zrobię? Nie wiem, może przez internet się uda? Na początku to nawet szło, ale teraz to już nikt nie chce kupować. A, no widzi pani? Czyli ode mnie też tego nikt nie weźmie. No, a pani tego też nie odbierze. No, ale ja to muszę sprzedać. Haruję od rana do nocy, a od pół roku nawet złotówki nie zobaczyłam. Od pół roku? Tak. Tak, bo mój szef to złodziej. Na wycieczki lata. Dom z basenem, nowy samochód. A ludzie mają najniższą krajową, a i tak nie płaci. No to trzeba było zmienić pracę, po co pani tyle czekała? A gdzie ja po 50 pójdę, co? Całe życie w tych kryształach haruję. Tylko to umiem. Nie wiem, są jakieś związki zawodowe albo coś takiego chyba, nie? Nie no, Grzybowski dawał te kryształy nam zamiast gotówki. Obiecał, że to przejściowe. No dlatego siedzieliśmy cicho.
No i co ja teraz zrobię? No przecież kryształów do garnka nie włożę. Kiedyś takie kryształy to był złoty biznes. No, taka była moda. Ale niestety czasy się zmieniły i gusta też. Adek, zanieś to do magazynu. Wie pani co, niech pani pojedzie do huty, do szefa, bo to on zastawił u nas te kryształy i wziął pieniądze na wypłaty dla ludzi. Tak, akurat. Pewnie na własne wycieczki albo na operacje plastyczne dla żony. Proszę pani, nie każdy przedsiębiorca to złodziej. Ale Grzybowski akurat tak. No nam powiedział, że chce ratować firmę i wziął pieniądze dla ludzi. A ja nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć. A ja mam. I to nie jeden. A może jednak pani pojedzie do firmy i sprawdzi. No, chyba nie ma pani wyjścia. Matko moja, czego to człowiek doczekał? Halo, torba. Właśnie. Torba. Do widzenia. Do widzenia. Było mi szkoda tej kobieciny, no ale cóż. Może jeszcze dogada się z tym szefem. Każdy orze jak może. Takie czasy. Zamknij drzwi. Co się dzieje? Siadaj. Co wiesz na temat tego samochodu z magazynu? Ale w jakim sensie? No w takim, że auto było trefne. Jak to? Tak to, normalnie. Skradzione u Niemca. Co ty gadasz? No właśnie gliny to ustaliły. A to ty przyjmowałeś to auto, tak? No tak, ale skąd mogłem wiedzieć? Sprawa coraz bardziej mi śmierdzi. Ty, a może to Korynt? Sam nie wiem. Musimy to sprawdzić. Wynajmiemy detektywa. Tatuś, załatwimy to, ale nie w ten sposób. No a dlaczego? Muszę wiedzieć, kto nas wrabia. No i to była chwila prawdy. Musiałem powiedzieć ojcu o machlojkach z ryżem, bo i tak by się dowiedział. No i jeszcze bym za to słono zapłacił. Czyś się zwariował? Ciszej, no. To głupota. Jak mogłeś wymyślić, żeby szkodzić Koryntowi wybijaniem szyb i porzucaniem lewych fantów? A co, miałem czekać, aż nas pogrąży i zabierze nam wszystkich klientów, tak? A kto cię nauczył takich metod? Bo chyba nie ja. Ciszej, bo usłyszy, no. My tak nie działamy. Nie jesteśmy gangsterami, rozumiesz? Działamy tak, jak pozwala nam na to przeciwnik. Ale ja nie pozwalam. Rozumiesz? Nie pozwalam. Przecież ja działałem dla dobra Robardu, no. Tak? A co takiego dobrego zdziałałeś? Mało mnie nie zabiłeś. Przecież to nie ja. Ale przez siebie. My nie imamy się brudnych metod. Jesteśmy inni i to jest nasza przewaga. Właśnie nie mamy żadnej przewagi, skoro przeciwnik gra nieczysto. To trzeba robić swoje i się pilnować. A nie zlecać przestępstwa i dawać się nagrywać jak jakiś frajer. Ale przecież ja też nagrałem Ryżego. Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Że co? Głupi jesteś, synu, tyle ci powiem. I nie nadajesz się na szefa. Zejdź mi z oczu. Ojciec przegiął. Ja tutaj ratowałem biznes, a ten udawał księżniczkę na ziarnku grochu. Czasy dżentelmenów się dawno skończyły. No jak będzie kierowniczka, no? No proszę pana. No co, przecież... Panie Adrianie! Halo! Panie Adrianie, kto pana tak załatwił? No to kto? Nikt, no. Właściwie nikt, no. Ja też czasami, no to w nocy się budzę, zedra pana gęba i też mówię, że nikt. Ziutek, daj już spokój, proszę cię. Panie Adrianie, przyniosłem tutaj troszkę sprzętu elektrycznego, ale pani nie chce przyjąć. Ale czy może pan mi dzisiaj głowy nie zawracać takimi pierdołami? Jakimi pierdołami? Przecież to sprzęt elektroniczny, no chociaż ze 3 dychy, no.
Słuchaj, za te szroty to ci nawet tych twoich 2 dyszek nie dam. Panie Adrianie, ja muszę grzywnę zapłacić. Tak? Grzywnę musisz zapłacić? To do roboty zasuwaj. Dobrze. No, do roboty. Fajnie pan to mówi. Tylko daj mnie pan tą robotę, dobrze? Nie zawracaj gitary, idź zobacz, czy cię nie ma za drzwiami, okej? Wyżyłem się na ziutku. Trochę może niepotrzebnie, ale jemu też należał się ochrzan od czasu do czasu. Klientka Lombardu przekazała informacje od Kazimierza swoim kolegom. Pracownicy przyszli do właściciela huty po zaległe pensje. Ludzie, ale mówiłem wam przecież, że nie ma pieniędzy. Przecież dostał pan pieniądze. No niby skąd? Z Lombardu? No właśnie. Objeździłem wszystkie lombardy i zostawiłem wszystko, co się da. Tak? No to gdzie te pieniądze? No dałem waszemu szefowi związków zawodowych. Rybickiemu? Tak, i miał je rozdysponować. Wiecie coś o tym? Nie. Ale my nic o tym nie wiemy. No, to może wziął dla siebie albo dał tym, co przyszli pierwsi. Ja nie mam, proszę, nie mam nic więcej. Dobra, kto dostał? No tak, Marecką widziałem, Klimczak był. Cholera, to ludzie Rybickiego. No, to ja już nic nie zrobię, że wy się nie potraficie dogadać między sobą i podzielić tym, co jest. Nie, no to jest skandal. Skandal! to Normalny skandal jest! Słuchajcie, dzwonię do męża. No rozchmurz się. Smutna mina cię szpeci. Co mówisz, że na litość cię nie wezmę? O matko. Znowu pani? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana. O! No i co, załatwiła pani? Nie. Byłam w hucie, ale się spóźniłam. Nie rozumiem. Właściciel rozdał pieniądze innym. No to przykro mi. No, ale może zapłacił tym, którzy najbardziej potrzebowali. Nie. My z mężem tam razem pracujemy. To nasze jedyne źródło utrzymania. A może powinniście państwo porozumieć się z tymi pracownikami i solidarnie podzielić te pieniądze? No, wie pan, jacy są ludzie. Cieszą się, że wyszarpali. Tam nikt nie ma kolorowo. No rozumiem, ale nic pani na to nie poradzę. Proszę, niech pan weźmie chociaż jeden. Ten najpiękniejszy. Szkoda mi było tej kobiety, ale takie jest życie. Nie mogliśmy zrobić z Lombardu sklepu fabrycznego Huty Szkła. Wie pani co, jedyne co mogę zaproponować to komis. No dobre i to. Dobrze, no to będziemy dzwonić, jak uda się coś sprzedać. Rozumiem. Mam nadzieję, że ktoś się zainteresuje. A może wystawimy je w gablocie? Nie, tam jest tylko dobry towar i dobrze się sprzedaje. Racja. A może tamten regał, co? No a co z radiami? A to Adek przestawi. Będzie miał taki mały trening zamiast siłowni. Dobrze, to... Ale i tak wracam do domu z pustymi rękami. Proszę pani, niech się pani nie martwi. Za dzień, za dwa może się któryś sprzeda. Słuchajcie, macie zachwalać te kryształy. Dobrze, oczywiście. A pani niech się nie martwi, będzie dobrze. Dobrze, to dziękuję. Już się bałem, że ojciec kupi od babeczki te kryształy. Przez niego musiałem zrobić przemeblowanie w Lombardzie. Moim zdaniem bez sensu, bo to niechodliwy towar. Klientka Lombardu wróciła do mieszkania. Postanowiła zrobić listę najpilniejszych wydatków. Trochę udało mi się sprzedać na targu za grosze, ale zawsze coś. Jak w Lombardach? A są tym zawalone. No tak. Ludzie robią to, co my. A nie ludzie. To Grzybowski. Drań jeden. To przez niego nic nie schodzi. No tyle tylko, że w jednym Lombardzie wzięli je w komis. Szkoda, że Rybicki i reszta dobrali się do koryta. Tak, ale co płacimy? Zalegamy za mieszkanie. A nie. Jedzenie ważniejsze. No i leki.
Pan Kazimierz starał się uspokoić rozjuszoną klientkę. W wybuchu, który nastąpił w magazynie, straciła cenną, zabytkową szafę. No, nic nie poradzę, mebel został zniszczony. Nie, to na pewno jest jakiś przekręt. Na pewno. Proszę pani, to nie jest żaden przekręt. Sprawą zajmuje się policja. A pieniądze? Pieniądze zostaną wypłacone z ubezpieczenia. Kiedy? No już uruchomiłem procedury, no ale to trochę potrwa. Ja chcę pieniądze. A z tego, co widzę, to ja nawet złamanego grosza nie dostanę. Pięknie to traktujecie klientów. No, cudownie. Ale zaraz, proszę pani. Właśnie widzę, że umowa została przedłużona. To znaczy, że chyba się pani nie śpieszy, skoro pani nie zamierzała szybko odebrać zastawu. Moja prywatna sprawa. Co zamierzałam, a czego nie zamierzałam. Ja żądam pieniędzy. Już pani mówiłem, dostanie je pani z ubezpieczenia. Nie, wypłaci mi je pan tu i teraz, a z ubezpieczenia to sobie sam pan weźmie. Droga pani, to tak nie działa. Nie? To się jeszcze przekonamy. Ja was puszczę z torbami, złodzieje. Ludzie czasem wykorzystują sytuację. Owszem, strata była, ale nie z mojej winy. Nie uchylałem się od odpowiedzialności. No ale wszystko ma swoją kolej rzeczy. Jadwiga i Bogdan, wracając z zakupów, natknęli się na szefa związku zawodowego. Według właściciela upadłej huty to właśnie on nie podzielił się z nimi pieniędzmi. Oddaj nam nasze pieniądze. O co wam chodzi? Nie jestem waszym księgowym. Kłamca, Grzybowski ci zapłacił. Co wy gadacie? Sam nam to powiedział. Dał ci pieniądze dla ludzi. Gdzie one są? O co wam chodzi? Nie mam żadnych pieniędzy. Co? Wszystko ci wyciśnę draniu. W złowie jesteś tym złodziejem. I z Beryską, i z Klimczakiem. No! Marecka była u mnie godzinę temu. Nic nie dostała, bo nic nie mam. Tak, akurat. Nie wierzę ci. Przysięgam, możecie ją zapytać. Mnie nawet stówki nie chciał dać. A to skąd wziąłeś kasę na zakupy, co? No. Telewizor zastawiłem. Kryształów nie chciał wziąć. Patrycja wstawiła do gablotki kryształy wzięte w komis od pani Jadwigi. Dla lepszego rezultatu dodała kilka egzemplarzy należących do właściciela huty. Przy takiej ekspozycji muszą się sprzedać. Mam nadzieję. No dobrze, to ja lecę. Pa. Do widzenia. Na razie. A wiesz co? Oddaj mi ten wazon. Który? Może ten? Ładnie wygląda. Ładny. Jak ktoś lubi kryształy. Potrzymaj. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Aha. I zadzwońcie z samego rana do tej pani Jadwigi i powiedzcie, że jeden wazon się sprzedał, dobrze? Cześć. Cześć, cześć. Dobranoc. Cały tatuś. Tatuś jednak nie wytrzymał. Musiał wydać kasę. Podbija sobie ego, że niby pomaga potrzebującym, a świata i tak nie zbawi. Na właściciela zamkniętej huty szkła kryształowego czekała jego żona. Chodź do środka, nie stójmy tutaj. Uważaj, woda. Masz kasę na Seszele? No pewnie, że mam. Siadaj. Ludzie! Ale co? Oddawaj kasę! Oddawaj kasę! Ludzie! Ale zostaw to! Ale ten... Proszę! Proszę! Ale... Proszę! Ludzie! Co ludzie, co? Złodzieju jeden, co? No. Beatka! Tutaj, Becia! tu jestem. O, a co to? Z jakiej okazji? A z takiej, że cię kocham. Kochany jesteś. A to? W pakiecie?
Przecież mamy wazony. No, ale jeszcze jeden chyba nie zaszkodzi. No, przyda się. Będzie ładnie wyglądało. No, skoro tak uważasz. Od przybytku głowa nie boli. A mogłem chociaż trochę pomóc tamtej kobiecie. Mieliśmy trochę w domu antyków i kryształ będzie do nich pasował. Następnego dnia Kazimierz przy pomocy Adriana kompletował umowy zastawionych towarów zniszczonych w wybuchu w magazynie. No dobra, Adek, to ja się będę zbierał. Umówiłem spotkanie w towarzystwie ubezpieczeniowym. O, żeby tylko ruszyli się z tymi wypłatami. No, może się uda. Pochowaj te papiery. Dobra. Dobra? Dzień dobry. No, dzień dobry. Podobno coś się sprzedało, tak? Tak, tak. Mamy dla pani 100 zł za wazon. O Boże. Proszę bardzo. Dziękuję. Naprawdę bardzo panu dziękuję. Nawet pan nie wie, ile to dla mnie znaczy. No, ale na razie sprzedaliśmy tylko jeden. To nic, każdy grosz się liczy, naprawdę. Tak, zwłaszcza teraz po tym, jak męża aresztowali. Tak? Jak to? A co się stało? A, doszło do szarpaniny z naszym szefem. Tym Grzybowskim? No tak, bo okazało się, że wszystkich oszukał. No i nie wytrzymaliśmy. Jak to? Nie wypłacił ludziom pieniędzy? Ani grosza. Poszliśmy, żeby odebrać co nasze, no i stało się. Teraz ani męża, ani pieniędzy. Kara pewnie jeszcze będzie. Koniec świata. To negus, nie? No to ja w takim razie bardzo dziękuję i idę na komendę dowiedzieć się, co z mężem. O, niech pani poczeka. Akurat jadę w tamtym kierunku, to podwiozę panią. Tak? Tak. A to chętnie. Z opowieści klientki wynikało, że jej pracodawca to zwykły oszust i złodziej. Żałowałem, że wziąłem od tego faceta jego kryształy. O, trzeba się tobą zająć. O, brzmi ciekawie. Mówię o makijażu. Chyba żartujesz. No, żebyś klientów nie odstraszał. I tak tutaj dużo dziwolągów przychodzi. Nie potrzeba nam kolejnego. Przecież widzę, jak na ciebie zerkają. Mówię ci, że widzieli gorsze rzeczy niż podrapana facjata. Tak myślisz? Tak, zresztą troszeczkę popracujesz, to samo zobaczysz. Ale powiem ci szczerze, że usta to mam sprawne, więc może chcesz sprawdzić i dać mi buziaka? Takiego obitego nie chcę. Młoda strasznie się przejmowała tymi otarciami. To było miłe. Ona w ogóle była miła. Przed siedzibą Towarzystwa Ubezpieczeniowego Kazimierz natknął się na nieuczciwego przedsiębiorcę, który zastawił u niego kryształy. Dzień dobry panu. Dla kogo dobry, to dobry. No, a mnie, proszę pana, napadnięto. Chyba się panu należało, co? Słucham, ale o co panu chodzi? Ja nie oszukuję swoich pracowników, tak jak pan. Proszę pana, panu chyba ktoś bzdurno opowiadał. Ciekawe, jakby się pan czuł, gdyby pana poszarpali pracownicy, bo ma pan problemy finansowe. Dobra, bo ja nie okradam swoich pracowników i nie oszukuję kontrahentów. A kogo to niby ja oszukałem? Mnie na przykład. Wcisnął mi pan towar, którego nie zamierza pan odebrać. A skąd pan to może wiedzieć? Bo nie ma pan kasy i nie będzie miał, z tego co wiem. I pan o tym musiał wiedzieć. No to proszę pana, chyba dla pana chyba dobrze, bo pan zostanie z towarem, który kupił pan za śmieszne pieniądze. Tak? Tak. Którego nie będę mógł spieniężyć, bo rynek jest zalany pańskimi kryształami za grosze. Jak jest pan frajerem, to już nie moja wina i każdy działa na swoje konto. No. Tylko nie frajerem. A pan jesteś złodziej i zwykły szuja. A pan jest naiwniakiem, stary i głupi. No, licz się ze słowami, bo nie ręczę za siebie, ty. A pod zastaw to ja szybciej przyjdę niż pan sam myśli. To przyjdź. Facet był bezczelny, że też wcześniej się na nim nie poznałem. No ale nic, lepiej późno niż wcale. No, wszystko działa. No tak jak mówiłem, przecież z badziewiem bym nie przyszedł, nie? Jest wart co najmniej ze 2000. To jakby był nowy. A ekran Marysy niech pan zobaczy. Co? No niech pani nie zmyśla. No może teraz pani sama zrobiła. Mogę dać 600? No co pani mówi? Przecież jest wart co najmniej 1000, no. 700 i to jest moje ostatnie słowo. Się pani targuje. Młoda nieźle się targowała. Widać było, że odrobiła lekcję. Mogę ją jeszcze wiele nauczyć, a kto wie, czy nie ona mnie. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.
No i jak mi poszło? No, masz do tego talent. Nie tylko do tego. No do czego jeszcze? Zgadnij. No dobra, to zagramy w ciepło, zimno. Ciepło? Może. Teraz. Cześć, tatuś, co tam? A nic. Spotkałem tego łachudrę. Łachudrę? No tego od kryształów. A, tego. No, bezczelny typ. Wstydu nie ma za grosz. Dlaczego? No co? Oszukał wszystkich, a jeszcze mi się w twarz śmieje, jak pierwszemu naiwnemu. No widzisz, czyli jednak ta klientka miała rację. My też możemy stracić na tych kryształach, no, bo długo ich możemy nie sprzedać. A ty rozładowałeś ten wóz? No, jeszcze nie. No to na co czekasz? No dobra, lecę. Zadzieram kiecę i lecę. Takie hieny jak Grzybowski psują opinię uczciwym przedsiębiorcom. Potem ludzie mają nas za wyzyskiwaczy. Ojciec przyszedł nie w porę, no zepsuł tak fajną grę wstępną. Ale już wiedziałem, że z tej mąki będzie chleb. Jezus Maria, Adek. Synu, nic ci nie jest? Co? Nie, noga. Noga. Dzwoń na pogotowie. Albo ja zadzwonię. Adek? Proszę przyjechać na cicho. Mój syn tak oberwał baseballem. Nic mi nie jest. Mówi, że nic nie jest. To może przyślijcie patrol policji, tak? To była jakaś czarna seria. Zdarzyło mi się oberwać już, ale żeby 2 dni z rzędu... A ja wszystko potwierdzę to, co widziałem. Dziękuję panu, dziękuję. No, ja poczekam. Jak to nie jest sprawka Korynta, to czyja? Weź idź tam, wywieź, że zamknięte. Może to Ryży? Ryży? A może? Nie wiem. Już nie wiem, co o tym myśleć. Przepraszam, mamy chwilowo zamknięte. Proszę wpuścić, proszę. To pan, tak? Ale bałagan, co tu się stało? No co się stało? Napad mieliśmy. Pana napadli, mnie napadli. Co się dzieje z tym światem? Pan też zasłużył, co? Po co pan przyszedł? No po kryształy, tak jak panu mówiłem. Naprawdę? No tak, ale mówiłem panu, ale widzę, że przyszedłem na darmo, bo wszystko szlak trafił, widzę. Spokojnie. To nie pański towar. No jak to? Ale przecież to są kryształy z mojej firmy przecież. No, pańskie kryształy są bezpieczne tam, w magazynie. Aha. O, są panowie policjanci. A co tutaj się stało? Zajmie się. No co, no to rozpierducha po całości, no. To ja państwu nie będę przeszkadzał. Ja sobie pójdę. Państwo tu wszystko ogarniecie i ja... Proszę pana, nie ma sprawy. Zapraszam do mnie do biura. Syn sobie porozmawia z panami policjantami, a my dopniemy interes do końca. Ale jak to mówią, interes nie zając, nie ucieknie. Także ja sobie pójdę do Kuty, a potem wieczorem, wpadnę i sobie pogadamy, dobra? No. To było dziwne. Facet przyszedł pewny siebie, a później nagle mu mina zrzedła. Nie dawało mi to spokoju. Po policyjnej interwencji i złożeniu wyjaśnień, Adrian postanowił pojechać do właściciela Huty Kryształów. Jak się okazało, to była dobra decyzja. Zajebista akcja, szefie. Bang, bang! Żebyś widział, jak leciał ten regał. Aż miło. Ale wszystko mieliście zniszczyć. Nie mówił szef, ile tego jest. Zniszczyliśmy. Debile, bo reszta była w magazynie. Skąd mieliśmy wyjechać? Nie było mowy o żadnym magazynie. Tylko, że kryształy. Co za kretyni! Boże, co za idioci! No i mam was teraz, gnoje! Co tu? Chodź, nie wyrywaj się, bo połamie ręce, rozumiesz? I to.